Hej, zapraszam Was na świąteczny unboxing dwóch dużych paczek. Jedna z nich jest od JPF, czyli sklepu Mangarden, natomiast druga od Kotori, czyli sklep Manga Store. Do filmiku dodaję także dwa malutkie paczuszki z moim obecnym preorderem, by dodać jeszcze trochę urozmaicenia. To moje pierwsze zamówienie od Kotori i muszę przyznać, że paczka okazała się bardzo dobrze zabezpieczona, co oczywiście jest na plus. Utrzymywanie przesyłek w tego typu pudełku z mięciutką zawartością ma też swój drugi atut, ponieważ możemy wtedy łatwo wykorzystać takie pudełko do zapakowania czegoś, co udało nam się sprzedać. Rycerze Sidonii to my od 1 do Bagatela 15, więc mamy tutaj oczywiście pełną serię. Po niezwykle udanym Blam zapragnąłem więcej od pana Tsutomu Nihei. I oczywiście najłatwiejszym celem była seria Rycerzy Sidonii, która jest chyba nawet bardziej popularna z powodu, iż uważana jest za to nieco bardziej przystępną i troszkę jakby mniej dziwną, chociaż to oczywiście kwestia indywidualnego podejścia. Jednak z tym zakupem wstrzymywałem się głównie z powodu, że miałem nadzieję na wydanie wersji w tzw. Master Edition, czyli w zbliżonej formie jak seria Blam, która komponowałaby się niezwykle przyjemnie obok na tej samej półce. Uznałem jednak, że nie ma sensu dłużej czekać, a biorąc pod uwagę, że ta klasyczna wersja, którą otrzymaliśmy od wydawnictwa Kotori, jest na szczęście w formacie A5, więc właściwie też w sumie nie aż tak źle i to powinno wystarczyć, by przyjemnie spędzić czas z tym zacnym, kosmicznym tytułem. Wystarczyła 1 minuta spoglądania na te cudowne okładki, by jakakolwiek wątpliwość zakupowa przeszła daleko w niebyt. Przy większej wersji byłoby to wydanie chyba 2,5 w jednym, jak dobrze pamiętam, więc i ilość okładek byłaby znacznie mniejsza, a one są po prostu przepiękne. JPF też ma swój specyficzny styl pakowania, który polega na lepszym dostosowaniu rozmiaru kartonowej osłony do zawartości. Kontynuacja przygód Gatsa w dwóch kolejnych tomach Berserka, o serii chyba której każdy słyszał, choć oczywiście nie wszyscy ją lubią z powodu ciężkiej i bezwzględnej tematyki.
Ja jednak jestem wielkim fanem i ma ono u mnie tak silną pozycję w priorytetach zakupowych, że musiałoby się zdarzyć coś niezwykle słabego, bym zmienił swoją opinię, bo na drobnostki zupełnie nie zwróciłbym uwagi i czuję, że jestem w stanie sporo jej wybaczyć, gdyby nawet przyszła taka konieczność, w co póki co wątpię. Warto wspomnieć, że od tomu 9 mamy nową formę okładek, które zasłaniają cały przód, pozbywając się także białego tła, które było widoczne w projektach do tomu 8. Służąca przewodnicząca tom 7. Muszę przyznać, że to tytuł dla mnie dość specyficzny i ważny zarazem, ponieważ to jeden z nielicznych starszych romansów, który broni się bogatym światem oraz ciekawymi przygodami. Natomiast sama główna para bohaterów ma w sobie to coś, co sprawia, że lubię oglądać ich wspólne, często o charakterze miłosnym, przekomarzania ze sobą. Poza tym, z tego co się orientuję, chociaż mogę się mylić, to właśnie na mniej więcej 7 czy 8 tomie kończy się historia uwzględniona w anime, więc jestem bardzo ciekawy, co działo się dalej. Swoją drogą mam nadzieję, że żadne wydawnictwo nie popełni więcej tego błędu, by wydać mangę w tak małym formacie mimo dużej ilości tekstu, który się w niej znajduje. Bo tak, służąca przewodnicząca ma chwilami momenty, jakby czytało się pół na pół książkę z mangą. Chociaż nie żeby mi to przeszkadzało, oprócz oczywiście tej mikroczcionki. Soul Eater Not tomy od 1 do 5, czyli cała seria. Jeśli mam być szczery, to niewiele wiem o tym tytule. Wiem tylko, że istnieje jeszcze inna seria bez dopisku Not, ale nie bardzo orientuję się, czy one mają coś ze sobą więcej wspólnego. A czemu więc znalazła się w moim koszyku zakupowym? A to dlatego, że często jeśli nie znam jakiejś serii, to szukam w sieci angielskiej wersji online, by spojrzeć na kreskę oraz przejrzeć kilka stron, by wyrazić sobie wstępną opinię, która pomogłaby mi w zakupach. A tak się składa, że Soul Eater Not po tym krótkim przeglądzie wydał mi się na zabawną, głupkowatą komedię o stosunkowo uroczej kresce. Nie ukrywam, że w decyzji pomogła mi atrakcyjna cena, a jako że sam mam dość specyficzne i skrajne poczucie humoru, to mam nadzieję, że przypadnie mi do gustu. Tomy może i malutkiego formatu, ale w sumie są dość pulchne, a poza tym mają bardzo ładne, minimalistyczne, pastelowe okładki, które wyróżniają się na tle moich pozostałych mang o raczej mocniejszej kolorystyce. Kobato tomy od 1 do 6, czyli komplet. Jako że bardzo wysoko cenię sobie serię Hobbits, czy też Chobits, wydaną tak jak Kobato przez Clampa, to postanowiłem spróbować także i tego tytułu. Tym bardziej, że przez krótki moment było można nabyć tę serię w niezwykle atrakcyjnej cenie. Co do samej treści, to mniej więcej wiem czego się spodziewać.
Mamy tutaj jak zwykle stosunkowo słodką historię z morałem i pewną głębią życiową. Coś zarówno do ucieszenia oka, ale także coś, nad czym można sobie porozmyślać. A jako, że bardzo cenię sobie takie klimaty, to jestem pozytywnej myśli. Zerknąłem do środeczka, zresztą wy też mimowolnie to zrobicie. I wiecie co? Rzeczywiście klamba chyba nie da się podrobić, bo wylewa się ze stron pełną parą i już od samego początku rzuca się w oczy ten specyficzny styl rysowania, który ma w sobie mnóstwo uroku. Ghost in the Shell Comic Tribute. Myślę, że dla każdego fana takiego klasyku ten zbiorowy tytuł wielu cenionych przez branżę autorów to świetne uzupełnienie do głównej historii wykreowanej przez pana Masanori Ota, czy też bardziej kojarzonego pod pseudonimem Masamune Shirow. W sumie to jeśli lubisz klimaty Cyberpunka 2077, to myślę, że sama seria Ghost in the Shell też powinna przypaść ci do gustu, ponieważ te oba światy mają naprawdę sporo wspólnego. Tego typu, że tak to ujmę, praca zbiorowa, to w sumie fajna ciekawostka. Możemy sobie zobaczyć, jak każdy z autorów podszedł do przedstawienia świata Ghost in the Shell, nawet jeśli miałby to zrobić półpoważnie. Co w sumie prowokuje zabawne sceny, które przecież same w sobie są dobrym uzupełnieniem dla prawie każdej historii. Rewolucja według Ludwika tomy od 1 do 4, pełna seria. W wielkim skrócie tytuł ma opowiadać o najróżniejszych baśniach, bajkach i historiach przedstawionych w tzw. krzywym zwierciadle. Pomysł na pierwszy rzut oka może i dość oklepany, ale w sumie z drugiej strony w świecie mangi może nie aż tak bardzo, bo nie przypominam sobie nic konkretnego w takich klimatach, oprócz oczywiście zakupionego przeze mnie jakiś czas temu tytułu Iluzoryczne ginekokracje, który mocno bawił się konwencją znanych nam opowiadań na korzyść niezwykle skrajnego spojrzenia na ich treść, co skutkowało mieszanką wybuchową dla ludzi o sporym dystansie. A ja zawsze byłem osobą, która ciekawiły różne dziwności, więc myślę, że i rewolucja według Ludwika ma spore szanse na to, by przypaść mi do gustu. Muszę przyznać, że format A5 to chyba najwygodniejszy dla mnie rozmiar mangi. Zarówno do czytania, jak i samego obcowania z nią pod względem ilustracji. Taki w sam raz. Mam nadzieję, że wydawnictwa będą trzymały rękę na pulsie i nie będą zbyt często iść po bandzie w tej kwestii. A to dlatego, że w 99% przypadkach nikt już tego później nie wyda. Więc warto zrobić to raz, a porządnie. Chociażby dla potomnych. Ach, ależ zawiało nostalgią.
Grand Blue tom 3. Kolejny tom najlepszej według mnie komedii mangowej, z którą miałem dotychczas przyjemność. Bawi nie tylko komicznym podejściem do najróżniejszych codzienności oraz zdarzeń, ale także niezwykle zabawną kreską, która dodaje jej specyficznego uroku. Poziom humoru jest w niej czasem tak niski, że aż żenujący. Ale wiecie co? Nawet coś żenującego wykonanego z niezwykłą klasą i uwagą może być naprawdę fajne, a przy 2 pierwszych tomach nie tylko wielokrotnie się uśmiechnąłem, ale wręcz czasami nie byłem w stanie wytrzymać i wybuchnąłem śmiechem, co jest według mnie najlepszą rekomendacją. Proponuję jednak nie szarżować z zakupem, bo jak wiemy poczucie humoru to dość specyficzna dziedzina, więc najlepiej kupić pierwszy tom i zobaczyć, czy będzie nam odpowiadał ten styl, bo jeśli tak, to spokojnie możecie wtedy zakupić całą resztę, ponieważ dostaniecie więcej tego samego. Właśnie zdałem sobie sprawę, jak świetne musi być samo anime przy tak mocnym materiale źródłowym, ale nie dam się skusić, cierpliwie poczekam z przeczytaniem najpierw całej mangi. Przełamując wstyd, to drugi tytuł od naszego nowego wydawnictwa Kuma. Mamy tutaj jednotomową mangę hentai, która porusza te najbardziej pikantne momenty i aspekty życia codziennego przedstawionych bohaterów. A mamy ich naprawdę wielu, ponieważ tak jak w przypadku Opętanych miłością, jest to zbiór krótkich opowiadań, które raczej nie owijają w bawełnę i podają nam wszystko na przysłowiowej tacy. Doraźne i ostre sceny doceni każdy fan erotyki, dla którego ecchi to za mało i chciałby spróbować czegoś mocniejszego. Kolejny solidny tytuł tego zaniedbanego gatunku w naszym kraju. Mam tylko nadzieję, że wydawnictwo Kuma rozpędzi się troszkę dzięki naszemu wsparciu, bo naprawdę jestem ciekaw, jakie urozmaicenie są w stanie wprowadzić do naszego rynku mangowego. Osobiście marzy mi się jakieś dobre hentai w świecie fantasy albo coś troszkę dłuższego. Krótkie historie to bardzo bezpieczny początek, ale z drugiej strony rzecz, która może szybko wypalić temat zbyt płytkim podejściem do tematu. I tak, cyckami i seksem też można się znudzić, gdy rzucany jest na lewo i prawo bez polotu i głębszego tchnienia twórczego. Póki co jednak przymykam grzecznie oko i staram się być cierpliwy. Otrzymałem także obiecaną okładkę do tomu 3 Blam, ponieważ przy moim wcześniejszym zamówieniu ten tom przyszedł do mnie ze zniszczoną okładką, trochę zbyt mocno bym mógł przymknąć na to oko. Nowa okładka została bardzo fajnie zabezpieczona i już na pierwszy rzut oka wygląda o niebo lepiej od tej, którą mam w swoim tomiku, tak więc czym prędzej pędzę by ją wymienić. Dodam tylko, że przyjmowanie tego typu reklamacji ze strony sklepu nigdy nie jest łatwe i proste, tak więc jeszcze raz dziękuję.